Dzień dobry. Nie było nas prawie tydzień na siedlisku. Bawiliśmy się na Wiśle, szalejąc, a w naszych truskawkach szalały sarny. Dobrze, że one chociaż owoców nie jedzą. Tyle dobrze. Psy mogą wejść do filmu? O, pani Dandelowa. I wypływamy na Wisłę. To piękne miejsce na biwak. Jesteśmy tak pewnie z 15 km poniżej Kozienic. O, cielaczek jest też. Czyli to są te słynne wirojady, nie? Pływam wirojady. I wypłyniesz gdzie? Nowej Zelandii. Wow, zazdroszczę. Popatrzcie na tą olbrzymią ilość łach, wysp. To jest w ogóle taki najpiękniejszy odcinek moim zdaniem Wisły. Zaczyna się już w Kazimierzu i ciągnie się aż do Płocka. No z małą przerwą na przepłynięcie przez Warszawę. Ale w sumie przepłynięcie przez Warszawę Wisłą też jest jakąś atrakcją. Ślicznie. Ale się spaliłaś. Ojejku, no to Jak to na Wiśle, nie? No to teraz jeszcze raz, a jak się włosami zasłoni, to możesz mnie nagrać. Teraz to ja cię nie chcę nagrywać.
a my już za Warszawą. Na Warszawie za dużo to nakręcić mi się nie udało, bo przyszła burza i ulewa, którą najpierw przeczekaliśmy na brzegu, a potem jak już wydawało się, że ona poszła sobie dalej, to wsiedliśmy do kajaków i okazało się, że burza zmieniła zdanie i wróciła z powrotem nad nas, także nas mocno zmoczyła. Potem jeszcze jedna i jeszcze jedna, także jakieś 2 godziny w ulewnym deszczu w kajaku. Ale jak ma się fartuch, kurtkę kajakową, to nie jest to jakiś problem. Nawet powiedziałbym, że jest cieplej w kajaku niż na brzegu stać i czekać, aż przejdzie. I kończymy nasz spływ Wisłą. Tu zaraz skręcimy za tą ostrogą w prawo na Narew i jakiś kilometr pod prąd i będziemy w wypożyczalni kajaków Piotr Dylewski. A to jest wyspa na połączeniu tych 2 rzek. Teraz to jest rezerwat i nie wolno na niej biwakować, ale ja pamiętam, że wcześniej, zanim to stało się rezerwatem, to nocowałem tutaj wielokrotnie. Myślę, że z 10 razy. Dobre. No to ja wracam do pracy z fundamentem. Zacznę od tego w ogóle, że porozbieram te szalunki już, tak żeby odzyskać deski. Popodpieram dom na nowych fundamentach mocniej. No i zacznę rozbierać. Czyli tak, do rozebrania mam ten fragment. Póki tu słońce jeszcze nie zajrzało. I tu są 2 fragmenty. Zacznę od tego środkowego. O, tu. Podparłem dom dodatkowo na takiej belce, dlatego że tutaj jest prawie 4 metry, a nie chciałem, żeby mi się wyginały te belki. Jaką ja mam piękną różę. I jak ci tu idzie, mężu? Kopiesz, znowu kopiesz? Tak, dla odmiany, że sobie pokopię. No ale coś płytko.
No, płytko jeszcze. Ale pokopię sobie jeszcze głębiej. Dobrze. Chodź malutki. Chodź żono. Pójdziemy, posprzątamy ten las. Już wypada wreszcie. Jutro mamy wizytę leśników, którzy będą nam, mam nadzieję, radzić, podpowiadać, jak możemy zadbać o nasz las. Czy powinniśmy coś dosadzić, czy powinniśmy coś wyciąć, bo na przykład zasłania coś jedno drzewo inne. Także tu mamy drogę, a to co po prawej, po lewej, to wymaga sprzątania. Leśniczy też mi potrzebny jest po to, żeby mi dał papier na wycięcie tego drzewa, a przynajmniej powiedział, czy ja mogę sobie je wyciąć, jak ono wygląda tak, jak wygląda. To pola. Bo w sumie nie wiem, no to jest drzewo, które jest grube. To pola, tak? Ale czy ja mogę je tak wyciąć? Bardziej, że tutaj jest sporo desek. A nasz znajomy mówił, że z topoli są fajne deski na płot, no i na taras. Także mogłem to zawieźć do tartaku i mielibyśmy deski na taras. Myślę, że z takiego jednego drzewa to ten nasz wąski taras to akurat by pewnie jej wystarczyło. Ale przede wszystkim posprzątamy, żeby nie było wstydu przed leśniczym. Ja widziałam jakieś opakowanie po oleju. No przede wszystkim tu gdzieś są 2 kineskopy. No to działamy. Włączymy się przy następnym śmieciu. Co zbierasz, dziewczynko? Szkiełka. O, będziesz robiła taka, jak się nazywała ta zabawa? Kalejdoskop. Dobrze. Trochę zwalonych drzew. Też wypadałoby posprzątać. A może zostawić w sumie. Dobra, to ty idź dołem, ja idę górą. Bo w sumie jak ono jest zbutwiałe, to i tak mi to na opał się nie przyda. Ops. A niech sobie gnije i użyźnia. Tu jest taki fragment lasu bardziej, znaczy z jodłami. Z takim olbrzymim bukiem. Gdzie lecisz? I z dużym nachyleniem terenu. Tak, myślę, że tutaj jest ze 30-35 stopni nachylenia terenu. No i właśnie chodzi mi o to, żeby nam leśniczy też coś podpowiedział, no bo tu na przykład rosną jodły. Może lepiej tu widać. O, tutaj tak dość gęsto. I podejrzewam, że to nie ma sensu, bo one się wzajemnie ścigają i wypadałoby to przerzedzić, a może posadzić inne drzewa, które stworzą tak zwane drugie piętro. Ale nie wiem, będę mądrzejszy po jutrzejszej wizycie. Ale najpierw sprzątniemy, czyli tak idziemy i sprzątamy tą część lasu, a potem jeszcze tu jest taki kawałek też naszego lasu. O, mniej więcej jak ten kamień. To tam prosto za 30 metrów i taki trójkąt wzdłuż drogi, po obu stronach drogi. Tak malutki? Gulliverku, szukaj śmieci. Szukaj śmieci. Malutki, szukasz śmieci? Szukaj, szukaj, szukaj. Darek się wrócił po rękawiczki, bo się wybraliśmy sprzątać. Bez rękawiczek. O, no to ciekawe. O, i następne śmieci. Ale tak jak mówiłem, nie ma ich bardzo dużo. Tu są jakieś butelki. A, tu jeszcze są butelki. Pozbieramy. Przy tych suszach, które ostatnio są w Polsce, to lepiej, żeby to szkło nie leżało tak w lesie. Mam znalezisko ciekawe. Taki elegancki kineskop.
Muszę Darka zawołać, żeby go dźwignął. Jeszcze jest jakaś chochelka. O, taka do powieszenia na płocie. I tu jeszcze słoiczek. Jaki tu jest piękny mech. Takie poduszeczki. A tam słychać wodospad, ale dojście do niego jest w tym momencie chyba niemożliwe. Może od drugiej strony. A to jest drugi kineskop. A to bez sensu robiliśmy to kino domowe. Teraz tu jest taki tajny kineskop. Było ciężkie. Ciężki, ciężki, a ten drugi jest gdzieś w pobliżu. Tutaj to jest chyba nawet 45 stopni. Też mi się tak wydaje. Tu coś mieszka. Coś malutkiego. Pod kamieniem, pomakami. Może tak być. Do wodospadu się chyba tędy też nie dojdzie. No chyba, że przez jeżyny, pokrzywy, tarniny, trzciny. No ale jest tam, słychać. Może tędy się dojdzie do wodospadu. Ale chyba nie będę próbować. Kolejna piękna brzoza i buki. No super, że Ci się udało ten worek sprzątnąć. Fajnie by było, gdyby się udało wrócić. No uwaga. Oj, udało się. No i nasza zdobycz z lasu. 4 worki butelek i plastików i 2 kineskopy. Podejrzewam, że jeszcze przejdziemy kilka razy i znajdziemy jeszcze drugie tyle. Nie, być może nie. Może już nie. Ale wstydu jutro nie będzie, leśnicy mogą przyjeżdżać. Siesta. Truskawki nam wprawdzie trochę pozjadały sarenki, ale zobaczcie, ile mamy malin. Nie wziąłem żadnego pojemnika. Zresztą powinienem założyć też długie spodnie. Ale chyba zaraz tu wrócę. Nazbieram. Spróbuję przekonać Martę, żeby zrobiła ciasto. I taki mały szantaż. Jeśli w tym filmie nie będzie ciasta, to znaczy, że nie udało mi się przekonać Marty do tego, żeby zrobiła. No. Ja swoją pracę wykonałem. Garderoba naszego stracha na wróble leży na ławeczce. Strach się niespecjalnie spisał, dlatego stoi goły. A prawda jest taka, że dołożyłem tutaj kamerę i kamera traktowała stracha jako człowieka i miałem pełno fałszywych alarmów. Także go rozebrałem i teraz już tylko polujemy na złodzieja truskawek. Przede wszystkim zjadły wszystkie liście we wszystkich truskawkach. Na szczęście zostawiły większość owoców, więc już my zjedliśmy. Teraz truskawki wyglądają, krzaczki truskawek wyglądają mniej więcej tak. Jeszcze gdzieniegdzie są truskaweczki, które dojrzeją. Tutaj w kwiatach nie zrobiły mi bałaganu. Pięknie skończyły kwitnąć te czosnki. Kwitnie żeleźniak rasela. Kwitnie firletka kwiecista.
Tu jeszcze oregano, czyli lebiotka jeszcze nie kwitnie. A tutaj przekwitł już puklik. Co tu jeszcze będzie? Rozchodnik. A wiesiołek. Tu wsadziłam kilka cyni. I coś tam jeszcze. Sarenki na szczęście nie gustują w pomidorach. I moje pomidory wyglądają dobrze. Ślimaki trochę zjadły kilka bazylii, nadgryzły aksamitki, ale pewnie aksamitki sobie jeszcze tutaj poradzą. Już kwitnie pięknie na czerwono nasturcja. Tutaj kwitnie sobie koniczyna. I co dalej? Jest cebula, jest marchewka. Sałaty. Tutaj pięknie rosną dwa krzaczki szpinaku nowozelandzkiego, który dostałam od sąsiadki. Dziękuję bardzo. Mam też sporo pomidorków, które wysiały się na bazie zeszłorocznych koktajlowych. I tutaj fragment pustej grządki, na której posiałam kapustę. Nie wiem, co z nich będzie. Brokuły i kalafiora tutaj posiałam. Może coś wyjdzie. Groszek cukrowy to obraz nędzy i rozpaczy, ponieważ każdy pęd został odgryziony przez sarny. Także wygląda z daleka fajnie, no jak się podejdzie z bliska, to widać, że wszystkie są zgryzione i nie wiem, czy coś z tego będzie. Może niektórych może będzie plon, ale po prostu później. No podobnie ma się z bobami. Niestety też smakowały sarnom. Malutki przyszedł popatrzeć, co ja tu robię. A tu jest grządka ogórków. Wcześniej rosły też rzodkiewki. Rzodkiewek już się pozbyłam. Gulliverku, nie przechodźcie proszę. Gulliverku, proszę po ścieżkach. Piesek chodzi po ścieżkach. Rozumiemy się? Te ponadgryzane truskawki, boby i groszki nie smucą mnie tak bardzo jak zniszczone papryki. Udało mi się wyhodować 6 papryczek. 2 oddałam, 4 zostawiłam sobie tutaj. Posadziliśmy w donicach. Pięknie się zaczęły rozrastać, no ale niestety sarnom smakowały. Nie wiem, czy coś z nich będzie, czy się udadzą, czy może po prostu będzie jakiś skromny plon na koniec lata. Trudno powiedzieć. Teraz nie wiem, czy je tutaj obcinać, czy niech się rozrastają tak od dołu. No żyją, bo mają jeszcze po kilka liści. No ale marnie to wygląda. Tu posadziłam 6 sztuk selera kupione na ryneczku i kilka, chyba 12 sztuk kalarepy. Moje pory zjadane przez ślimaki, ale widać, że niektóre sobie dały radę, bo w sumie pory mogą być skracane, więc jak ślimak je skrócił, to nic się takiego wielkiego nie stało. Dalej rosną, mnóstwo tu mrówek. A to buraczki. Sarny się nie dobrały do buraczków. Nie wiem, czy nie lubią, czy po prostu tutaj nie dotarły. A tu mam takie 3 łubiny, też kupione na rynku i zostawiam, niech się troszkę rozsieją. A tutaj, gdzie jest tak dziko i trochę kwiatów, przesadziłam pomidorki, które się wysiały w grządce z ogórkami. Może sobie tutaj dadzą radę. No i jeszcze ten bałagan. Tu rosną ziemniaki. Zaraz przytnę trawę i te chaszcze, które tutaj są powyżej. I dołożę słomy, albo właśnie dołożę tą ściętą trawę tutaj na słomę. Tu, gdzie rosną krzaczki ziemniaków, też niektóre są podgryzione przez sarny. O, tu już taki duży krzak. No to koniecznie trzeba dołożyć słomę.
Zobaczymy, czy się w ten sposób uda wyhodować kilka ziemniaczków na obiad, czy na ognisko. Także tak się prezentuje mój warzywnik w pierwszej dekadzie czerwca. Gulliverku, co ty zabrałeś, piesku? Ale czy to wolno taką deseczkę ładną zabierać? Mężu, piesek ci zabrał deseczkę ładną. Dzień dobry. No to jak pilnujesz? To są twoje deseczki, to pilnuj. Moje. I co, już głęboko? No głęboko. Dość głęboko. Tak? Mhm. No to musi być równo, to szalunek tylko jest. Jak jest równo, to jest lepiej. Mhm. Zawsze masz jakiś punkt odniesienia. A jak zrobi krzywo, to potem będę ganiał z poziomicą. Mhm. Rozumiem. Lepiej robić równo. Ale tu ziemi narobiłeś, jak to teraz będzie? No teraz widać całą naszą lipę. Zobaczcie, jak cudnie kwitnie dzwonek karpacki. Ja go przywiozłam z domu, taką małą kępkę. On się pięknie rozrasta. Wprawdzie nie stoją te łodyżki z dzwonkami, tylko pokładają się na ziemi, ale i tak wygląda to cudnie. No, piękną mam różę. No to następny fragment jest gotowy do betonowania. Robię przepust na kanalizację. Przy czym zalewał będę to już jutro. To dzisiaj nie chce mi się już pracować w tym słońcu. A teraz będę kopał w tym miejscu. Trochę już wykopałem, ale to jeszcze sporo przede mną. Jesteśmy już po wizycie leśników z naszego nadleśnictwa. Obejrzeli nasz las i stwierdzili, że mamy piękny las. Że nie wymaga on jakichś silnych interwencji. Jedyne co, to można by było zrobić drobną pielęgnację, poczyścić, pousuwać drzewa, które wzajemnie się blokują i sobie przeszkadzają w rozwoju. Czyli na przykład tego buka, który już jest suchy, czy na przykład, co oczywiste było, tą osikę. Oczywiście my bierzemy poprawkę na to, że leśnicy patrzą na las w sposób trochę gospodarczy. Więc na przykład dla nich jest oczywiste, że powinniśmy wyciąć tą sosnę. Leśnicy generalnie zasugerowali nam, żebyśmy w następnych latach powycinali te sosny, bo mamy bardzo żyzną glebę, ich zdaniem, tu w tym lesie. W związku z tym te sosny nie będą najlepszym materiałem, bo będą miały duże przyrosty. Zwrócili nam też uwagę, że w ramach pielęgnacji powinniśmy powycinać tego typu drzewka, na przykład jak ten bóg, bo on jest zaatakowany rakiem, jak to określili. Z tego drzewa dużo pożytku w przyszłości nie będzie, więc lepiej się go pozbyć i pozwolić rosnąć innym drzewom. Pytaliśmy się też, czy
w takich miejscach, gdzie jest przerwa między drzewami, no tak jak na przykład tu, czy powinniśmy coś dosadzić, ale leśniczy powiedział, że nie ma takiej potrzeby, dlatego że on tu już widzi sporo sadzonek buków, jaworów, lip, które spokojnie zajmą i za parę lat zajmą to miejsce i je zagęszczą. A takie sadzonki, które w sposób naturalny wyrosły w lesie, będą na pewno dużo mocniejsze niż sadzone z jakiejś szkółki. No, także w takim przypadku jak na przykład to drzewo, to jest trześnia, która się łamała, to on sugerował, żeby takie drzewa właśnie zostawiać, że on w lesie też takie drzewa zostawia, takie kikuty, bo one są dość szybko zasiedlone przez ptaki. I faktycznie, jeśli się przyjrzymy, to w tym sęku jest już dziupla. Leśniczy sugerował również, żebyśmy przyjrzeli się brzozom, które mamy rozsiane w różnych miejscach w naszym lesie, o tak jak na przykład ta. Ocenił, że to drzewo już nie będzie rosło, także lepiej byłoby je po prostu usunąć. Tym bardziej, że korzenie takiego drzewa bardzo szeroko się rozchodzą, brzozy zabierają dużo wilgoci innym drzewom i nie pozwalają im w pełni rosnąć. Także usunięcie takiej brzozy z tego miejsca od razu dałoby kopa dąbkowi, który jest przed, dąbkowi, który jest za tą brzozą i lipie, która rośnie po lewej. Tu, jak stwierdzili, mamy piękny las jodłowy. Powiedzieli, że nie ma takiej potrzeby, żeby wycinać te słabsze drzewka, bo one już są zdecydowanie niższe i nie będą zagrażały w żaden sposób wzrostowi tych, które urosły wyższe i piękne i strzeliste jodły. Natomiast od razu zwrócili uwagę, że pomiędzy tymi jodłami, nie wiem, czy uda mi się złapać ostrość, rośnie tam brzoza. Taka długa, wysoka, cienka brzoza. Teraz jest centralnie w aparacie. I ich zdaniem należy ją usunąć, dlatego że taka brzoza na wietrze bije gałęziami i to bardzo przeszkadza jodłom w spokojnym wzroście. Ciekawostka. Zobaczcie, ile mamy małych jodełek. Także to też z czasem zamieni się w piękny jodłowy las. Z czasem. Generalnie leśniczy nie był zwolennikiem brzus w naszym lesie. Tą również sugerował wyciąć, twierdząc, że ona i tak niedługo już sama z siebie umrze i zacznie próchnieć. Powiedział, że jeżeli chcemy mieć brzozy, to on by sugerował, żeby robić takie miejsca, gdzie te brzozy będą posadzone obok siebie, na jakiejś małej powierzchni, niech tam sobie rosną, ale lepiej, żeby tak nie rosły pojedynczo w takim lesie, bo przynoszą więcej szkody innym drzewom. Tak jak mówiłem, jeszcze 10 razy tu będę chodził i znajdował śmieci. I chodzi też o to, żeby po prostu reagować od razu na takie sytuacje jak chociażby tu, gdzie jest piękna jodła, a obok rośnie już chyba uschnięty dąbek. To chyba jest dąbek, który był chory tutaj przy pniu. Najlepiej go usunąć, żeby niepotrzebnie, żeby nie przeszkadzał jodełce. My zdecydowaliśmy się poprosić leśniczego o opinię o naszym lesie. Właśnie po to, żeby usłyszeć takie rady, a potem już samemu zdecydować, co tak naprawdę w tym lesie zrobimy. I duża ta część tych sugestii jest dla mnie ciekawa i na pewno z nich skorzystamy. Z części nie, dlatego że ten las nie ma pełnić funkcji gospodarczej. Znaczy chcemy, żeby był ładny i żeby pięknie w nim rosły drzewa, ale też nie chcemy usuwać drzew tylko dlatego, że są blisko siebie przytulone i mogłoby jedno z nich lepiej rosnąć, gdyby usunąć drugie. Nie jest to dla nas priorytet. Chcemy, żeby to był ładny las.
To co, wracamy na siedlisko. O, gdzie to jest ścieżka? A tu jest ścieżka. Powiem jeszcze tylko, że leśniczy był zachwycony również naszymi lipami w lesie. Sugerował, żebyśmy mieli jednak pasiekę, że będą tutaj pszczoły miały raj. Faktycznie to miejsce jest fajne dla pszczół, ale my musimy jeszcze trochę z tym poczekać. No i widzę, że mam następną robotę. Znaczy wiem, że mam następną robotę. Już postawiłem drabinę. Urwały się te drzwiczki. Zaczynamy sezon na maliny. Co, może ty to nazbierałaś? Nazbierałam malinki. Akurat i przecież wszyscy widzieli, że ja zbierałem. Ty zebrałeś, ale zjadłeś. Nieprawda. Więc ja zebrałam kolejne. I na herbatkę trochę kwiatów, lipy. Smaczne. Upychaj, upychaj. A jakby tak nogami udeptać, może ja tu wejdę ci udepczę. Co ty na to? Proszę cię bardzo. Nie ma problemu żadnego. Zbiałaś, rozpuści ci nogi. Coś ty? Nie wchodź tam malutki, nie podchodź. Nie. Okej. Co tam robisz? Fajnie tam masz? Biegiem. To jest prywatna budowa. Przebiega. Tak? Tak. I z powrotem też biegiem? A ile taczek tu wejdzie? Oj, za dużo właśnie. Strasznie długi odcinek. 3,5 metra. Wejdzie o jakieś 30 taczek. O kurczę. Lepiej. 32. Ostatnio z trawą po środowisku spaceruje się nieco trudniej. Tu kiedyś była ścieżka, szeroka ścieżka, o jak mokro. Wszystko zarosło trzciną. A to cisza i spokój. Tylko w oddali słychać betoniarkę. Oliwerku, pani tu skręca do lasu. A kto tu już na mnie czeka? Wiedziałeś, że tu będę? Idziemy na ławeczkę?
Mam ławeczkę miękką, bo koda już długo tu leży. I można napić się kawy i odpocząć. I posłuchać lasu. Trochę grzmi. Gulliver, nie bój się. Chyba czeka nas porządna burza. No to zalałem. Zdążyłem przed burzą. Chyba już trzecia burza w tym tygodniu. Także trochę jest przez nią przerw w pracy. A z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się Wam podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc.